Cześć, witajcie! Przychodzę dzisiaj do Was z kolejnym masażem. Tym razem to będzie bardzo intensywny masaż tkanek głębokich z elementami Kobido, jak i face modelingu, czyli terapii manualnej. Oba te masaże w gabinetach kosztują krocie Kobido 250, a face modeling od 450 wzwyż. Ja Wam to dam za darmo, więc już zawczasu, żeby mnie nagrodzić, zostawcie kciuka do góry. Dlatego robimy go bez poślizgu, a więc na sucho. I mówiąc na sucho mam na myśli albo totalnie bez żadnej pielęgnacji, albo jeżeli macie skórę suchą, wrażliwą, możecie dać coś delikatnie nawilżającego, ale bardziej na bazie wody, tak żeby Wasze dłonie, palce nie ślizgały się po skórze. Z racji tego, że jest to tak intensywny masaż, możecie czasem czuć ból w niektórych miejscach, jakieś delikatne zakwasy, i często te efekty są dopiero widoczne na przykład następnego dnia, wtedy kiedy tkanka troszeczkę odpocznie. Wykonujemy go raz, maksymalnie 2 razy w tygodniu. On też jest dłuższy, stąd też proponuję właśnie raz, 2 razy w tygodniu i gwarantuję, że zobaczycie ogromną różnicę. I jeżeli o czymś zapomniałam powiedzieć, to też wkleję Wam w opisie. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, to zajrzyjcie. Też zachęcam oczywiście do subskrypcji po więcej tego typu treści. I już zaczynamy. Zaczniemy od szyi i dekoltu. Mamy 2 paluszki, jest kciuk. Te palce i kciuk łapią tkankę. I tak po prostu przesuwamy od środka do pachy. Nie musimy się spieszyć. Chodzi o to, żeby jak najlepiej złapać tą tkankę. Można ją ścisnąć. Docieramy do obojczyka i robimy tak samo tutaj od środka do zewnątrz. Ok, teraz robimy tak samo od środka szyi do zewnątrz. Tutaj już mamy znacznie mniej tkanki, ale spokojnie, nie rozciągacie skóry. I tak naprawdę kończymy jak najdalej potraficie złapać z tyłu. Również już opracowujemy żuchwę. Tak samo z drugiej strony. Następnie będziemy opracować mięsień MOS, czyli mięsień obojczykowo-sutkowy. On jest dosyć rozległy, bez problemu go znajdziecie, zwłaszcza jeżeli przekręcicie głowę do boku, to wtedy jest bardziej widoczny. Żeby sobie ułatwić, można jakby pochylić głowę na jedną stronę, wtedy jak widzicie on jest tak mocno uwydatniony i opracowujemy go, czyli łapiemy i tak go rozcieramy pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym. Może to być dosyć ciężkie. Możecie pomóc sobie drugą dłonią i z drugiej strony tak samo. Głowa na bok, trochę ją pochylamy i mamy cały mięsień widoczny.
Teraz opracujemy tak zwane kaptury, czyli to wszystko, co jest widoczne między ramieniem a szyją. I tutaj łapiemy, jak najdalej możemy, łapiemy tą tkankę i ją tak jakby wykręcamy do przodu. Więc tak łapiemy tkankę i wykręcamy do przodu, tak żeby ją jak najlepiej opracować. Możecie starać się tak jakby podważyć, czyli unieść do góry. Może to być ciężkie i w sumie najłatwiej by było, jakby ktoś to zrobił za Was. Teraz przejdziemy do twarzy i zaczniemy od góry. Tutaj już nie ma znaczenia, czy robimy góra-dół, czy na odwrót, dlatego że to jest masaż mięśniowy. Tutaj starajcie się chwycić tkankę w takie kleszczyki. Chwytamy tkankę i ją tak jakby szczypiemy. Wiem, że to może być ciężkie, bo na czole nie mamy zbyt wiele tkanki, ale jest, uwierzcie mi, bo to właśnie ten mięsień odpowiada za marszczenie czoła i za te zmarszczki poziome, które widzimy. To jest świetne ćwiczenie nawet przed telewizorem, jak siedzicie, bo jak widzicie, nie ma tutaj jakiejś większej filozofii, można po prostu się tak poszczypać. To teraz będzie pionowo i w tym celu posłużą nam dłonie, które będą właśnie robiły coś takiego, a żeby nam ułatwić to możemy robić takie jakby małe kółka do wewnątrz. Chodzi o to, żeby złapać delikatnie tą tkankę i jak najmożliwiej się da. Więc mogą to być kółka, można po prostu starać się zagiąć tutaj tą tkankę pomiędzy. Teraz skupimy się na lwiej zmarszczce. To są tutaj takie idące nad brwiami mięśnie. Tutaj kładziemy kciuki i staramy się tak od góry całą tkankę ściągnąć i złapać ją. I przełamujemy. Tak samo tutaj, ale nie wchodźcie pod łuk brwiowy. Zatrzymajcie się na brwi, tak żeby nie ciągnąć tutaj tej skóry nad okiem. Łapiemy tkankę i ją rozpracowujemy. Teraz jeszcze raz mocno rozpracujemy lwią zmarszczkę. Zaginamy tak paluszki. Jeden kładziemy tak, żeby trzymał nam tkanki zarówno tutaj nad nosem, jak i też ten marszczyciel brwi z jednej strony. A więc kładziemy tutaj jeden paluszek, a drugim w taki sposób mocno rozcieramy. Naprawdę możecie tutaj dużo siły włożyć, zwłaszcza jeżeli macie mocną lwią zmarszczkę. I tak samo z drugiej strony. Tutaj blokujemy i ciągniemy z drugiej. Teraz opracujemy mięsień okrężny oka. Bardzo ważne, już znacie ten ruch, to będzie taki robaczek, gdzie posuwamy jeden palec, drugi blokuje, posuwamy. I tak opracowujemy cały mięsień okrężny oka, ale bardzo ważne, nie robimy tego zbyt nisko, ani zbyt blisko dolnej powieki. Nasze palce powinny być jeszcze na kości. Czyli nie tutaj, gdzie mamy oczodół, to już jest za nisko. Na kości, czyli najczęściej to będzie bezpośrednio pod brwią, a nawet na brwi. Także zaczynamy od wewnętrznego kącika i przesuwamy. I niech to też będzie dosyć mocny nacisk. Ogólnie tutaj dobierzcie sobie stopień nacisku. Natomiast najlepiej, żeby to był dosyć mocny nacisk, żeby jednak nasze tkanki coś odczuły.
Dobra. Teraz możemy jeszcze na sucho, czyli bardziej intensywnie rozetrzeć sobie tutaj obszar kurzych łapek. Teraz skupimy się na mięśniu, dźwigaczu wargi górnej, który też odpowiada poniekąd za bruzdy wargowo-nosowe. Zaczynamy od wewnętrznego kącika i mocno przesuwamy. Docieramy do nozdrzy i stąd przesuwamy do kącika ust. Tym zawsze blokujemy palcem, tak żeby nie ciągnąć zbyt dużego obszaru. Teraz ruch dosyć ciężki do wykonania samodzielnie. Robimy coś na zasadzie jodełki, czyli tak jakby rozcieramy tkankę pomiędzy naszymi palcami. Albo jakbyśmy chcieli wycisnąć pryszcza. Tak i tak. Rozcieramy tutaj łączenia, które w tym miejscu są. Nie przejmujcie się, że jest zaczerwienienie, to jest normalne. Natomiast to, że nie mamy poślizgu, wpływa na to, że faktycznie możemy coś podziałać. Teraz zajmiemy się mięśniem okrężnym ust, czyli jeden palec blokuje, drugi się przesuwa. Blokuje, przesuwa się. Blokuje, przesuwa się. I tak do zewnętrznego kącika ust i od środka do zewnętrznego na dole. Najpierw jedną stronę opracujemy. A następnie drugą. Teraz na rozluźnienie robimy taki dzióbek jak kaczka, łapiemy nasze usta i też tak rozcieramy czy przełamujemy te tkanki. Też tutaj docieramy dalej niż zewnętrzny kącik. I tutaj można tak porobić takie kółeczka. Teraz będziemy rolować góra-dół, mięsień obniżacz kącików ust. Czyli tak jakby łapiemy pomiędzy kciuk i palec wskazujący. Docieramy tak jakby do miejsca tutaj, do nozdrzy. Parę razy i z drugiej strony.
Teraz tak samo zajmiemy się tkanką dalej. I z drugiej strony. I teraz żwacze. Tak samo rolujemy, tylko tutaj już będziemy robić góra-dół. Docieramy do skroni w tym rolowaniu i rolujemy do dołu. Łapcie za każdym razem tkankę. I znowu góra. I z drugiej strony tak samo. Może to być bolesne, jeżeli na przykład macie mocno spięty mięsień żwacza. I teraz świetne ćwiczenie na chomiki i na linię marionetki. Bierzemy piąstki, bądź jeżeli Wam będzie wygodniej, to piąstkę i palce, ale postarajcie się z piąstkami. Opracowujemy lewą stronę, to lewa piąstka jest na żuchwie, a druga jest powyżej. I chodzi o to, żeby tak jakby rozetrzeć tą żuchwę, ten obszar. Więc tak jakby tak rozcieramy, powoli oczywiście. I z drugiej strony. Jeszcze rozluźnimy szyję. Tutaj sobie blokujemy, tutaj kończy się mięsień. Blokujemy, czyli nie trzymamy, aby trzymać, tylko po prostu trzymamy mocniej tą tkankę i odchylamy głowę do tyłu. Powinniście czuć, jak tutaj się wszystko nam napina. Można jeszcze troszeczkę wysunąć żuchwę do przodu, żeby zwiększyć to rozciągnięcie. I chwilę tak trzymamy, żeby tutaj po prostu nam się to delikatnie rozluźniło. I tak samo tutaj blokujemy pod obojczykiem. I teraz głowa do tyłu i do boku. I tak parokrotnie, żebyście czuli po prostu, że wszystko tutaj się rozciąga. Tak samo z drugiej strony blokujemy. I to już wszystko. Dajcie znać w komentarzu, jakie są Wasze wrażenia po pierwszym wykonanym ze mną masażu. Jestem pewna, że zobaczycie to samo co ja, czyli właśnie takie rozpulchnione, odżywione tkanki, aż po prostu będziecie chcieli wykonywać te masaże częściej, ale tak jak mówię, raz, 2 razy w tygodniu to jest maks. Zawsze możecie uzupełnić swój tygodniowy masaż o inne, które do tej pory wrzucałam. Też na pewno niedługo wrzucę film o taśmach do kinezjotapingu, więc zachęcam Was do subskrypcji. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, zostawcie kciuka do góry i już do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!